Fuerteventura to druga co do wielkości wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich. Zachwyca swoją prostotą, rozległe przestrzenie, surowy, wulkaniczny krajobraz i przede wszystkim przepiękne plaże, których na wyspie jest naprawdę wiele. W tym filmie pokażę Wam najpiękniejsze miejsca, które moim zdaniem warto zobaczyć. Zapraszam do oglądania. Dunas de Coralejo to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na Fuerteventurze. Położony na północy wyspy park zachwyca rozległymi wydmami, które ciągną się wzdłuż wybrzeża na ponad 10 km. Biały drobny piasek niesiony przez wiatr Sahary tworzy pustynny krajobraz tuż przy samym oceanie. Kontrast między jasnym piaskiem a turkusową wodą Atlantyku sprawia, że to miejsce wygląda jak z pocztówki, niemal stworzone do fotografowania. Kolejnym miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić, jest plaża Sotavento. Położona na południu wyspy, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych plaż na wyspie. Rozciąga się na długości około 9 km i słynie z wyjątkowego zjawiska. Podczas przypływów tworzy się tu płytka laguna, która wygląda jak naturalny basen tuż przy oceanie. Plaża jest szeroka, niemal bezkresna, z drobnym, jasnym piaskiem i niesamowicie turkusową wodą. To miejsce, które dosłownie zapiera dech w piersi. Idealne nie tylko do relaksu, ale też dla miłośników sportów wodnych. Plaża Cofete to dzika, niedostępna plaża na południowo-zachodnim krańcu wyspy. Otoczona jest górami, co utrudnia dostęp, ale dzięki temu zachowała swój naturalny charakter. To jedna z najbardziej niedostępnych plaż na wyspie. Te rozległe przestrzenie i góry w tle zachwyciły też filmowców. W 2014 roku Ridley Scott wykorzystał ją jako scenerię Morza Czerwonego w filmie Exodus – Bogowie i Królowie. Plaża nie jest łatwo dostępna, trzeba pokonać około 20 km szutrowej drogi z miejscowości Morro-Hable. Choć w internecie krążą sprzeczne informacje, droga jest utwardzona i wystarczająco szeroka na 2 samochody. Na węższych odcinkach przygotowano zatoczki do mijania. Na miejscu znajduje się duży parking, który codziennie wypełniają samochody, co tylko potwierdza, że dotarcie tam jest możliwe nawet zwykłym autem. A dla osób, które nie chcą jechać samochodem, dostępny jest transport autobusowy. Warto jednak zachować ostrożność, trasa jest kręta i momentami biegnie wzdłuż stromych zboczy. Posłuchajcie jeszcze, jak brzmi ta plaża. Cofete to nie tylko piękna i dzika plaża, ale również tajemnicza Villa Vintera. To dom zbudowany na odludziu, górujący nad plażą. Zbudowany został prawdopodobnie w latach 40. przez niemieckiego inżyniera Gustawa Wintera. Oficjalnie miał pełnić funkcję domu mieszkalnego i centrum rolniczego, ale od lat krążą wokół niego liczne legendy. Wysoka wieża z widokiem na ocean, grube mury oraz żelbetonowe piwnice wybudowane tą samą techniką co niemieckie bunkry sprawiają, że miejsce to wzbudza ogromną ciekawość. Według jednej z teorii willa miała być punktem kontaktowym dla niemieckich okrętów podwodnych podczas II wojny światowej. Inni twierdzą, że po wojnie ukrywali się tu uciekający naziści. Co z tego jest prawdą, trudno powiedzieć, a sam Gustav Winter nigdy nie udzielił jasnych odpowiedzi. Jednak niektóre elementy domu mogą zaskakiwać, jak na przykład duża rozdzielnia elektryczna zainstalowana w wieży domu.
Dziś willa jest częściowo udostępniona dla turystów przez jej obecnego mieszkańca Pedro Fumero, który oprowadza po domu i opowiada o jego tajemnicach. Jeśli jesteście na południu wyspy, warto tu zajrzeć, wstęp jest płatny, jednak nie ma ustalonej ceny za wejście. Kolejne miejsce warte odwiedzenia to plaża znana pod nazwą Popcorn Beach. Ze względu na nietypowy wygląd, zamiast tradycyjnego piasku, jej powierzchnię pokrywają białe formacje przypominające popcorn. Plaża zyskała popularność dzięki mediom społecznościowym, stając się ulubionym miejscem fotografów i influencerów. Do plaży prowadzi szutrowa droga, co dla niektórych może być dużym wyzwaniem. Fuerteventura to nie tylko piękne plaże, znajduje się tu także niesamowity ogród zoologiczny, który naprawdę warto odwiedzić. Ogród jest ogromny i świetnie zorganizowany. Szczególnie dzieci będą miały tu mnóstwo frajdy, ponieważ można głaskać i karmić zwierzęta. Karmy należy kupić przy kasie, dostępne są 2 rodzaje torebek i z doświadczenia powiem Wam, że zwierzęta zdecydowanie wolą marchewkę od trawy. W parku organizowane są również pokazy lwów morskich, ale warto wcześniej sprawdzić godziny występów. To idealne miejsce na cały dzień zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Na miejscu znajduje się też niedroga restauracja oraz plac zabaw dla dzieci. Jaskinie Cuevas de Ajuy to jedna z najciekawszych atrakcji na wyspie. Przez miliony lat fale Oceanu Atlantyckiego uderzały w klify, stopniowo wydrążając groty i jaskinie w większych warstwach skał. Ciekawostką jest to, że w tym miejscu skały są dużo starsze niż sama wyspa, która powstała z popiołu wyrzucanego przez podmorskie wybuchy wulkanów. Skały te datuje się na 100-150 milionów lat. Do jaskiń prowadzi malownicza, około 500-metrowa ścieżka rozpoczynająca się przy plaży. Szlak biegnie wzdłuż klifów i nie jest trudny, jednak zejście schodami do jaskiń jest dość strome i może wymagać odrobiny odwagi oraz wysiłku. Same jaskinie są olbrzymie i głębokie. Można zapuścić się głęboko do środka i dalej nie będzie widać końca jaskini. Calderón Hondo to jeden z najlepiej zachowanych wulkanów na wyspie. Znajduje się na północy wyspy. Jego wiek określa się na 50 000 lat. Aby dostać się w pobliże wulkanu, należy kawałek przejechać szutrową drogą. Przy wulkanie znajduje się parking, skąd zaczyna się szlak na szczyt wulkanu. Wejście jest łatwe i dobrze przygotowane. Spacerkiem zajmuje około 20 minut. Ze szczytu wulkanu przy ładnej pogodzie widać sąsiednią wyspę Lanzarote. Betancuria to niewielkie, ale bardzo urokliwe miasteczko, które niegdyś pełniło funkcję stolicy Fuerteventury. W samym sercu znajduje się zabytkowy kościół otoczony klimatycznym placem. Spacerując wąskimi uliczkami trafimy na lokalne kawiarnie i sklepiki z pamiątkami. To idealne miejsce, by na chwilę zwolnić, napić się kawy i poczuć bardziej historyczną, spokojną stronę wyspy.
Ostatnie 3 miejsca na mojej liście to punkty widokowe, przy których zdecydowanie warto się zatrzymać. Pierwszy z nich, jadąc od północy w kierunku Betancurii, to punkt z 2 imponującymi 4,5-metrowymi rzeźbami przedstawiającymi ostatnich królów, rdzennych mieszkańców wyspy. Drugi punkt to Mirador del Risco de las Piñas. Dojazd tam prowadzi wąską, krętą drogą. Z parkingu można podejść kawałek na szczyt wzgórza, skąd roztacza się niesamowity widok. Po drodze często można spotkać ciekawskie wiewiórki. Na koniec Mirador Astronómico de Sicasumbre. To miejsce nie tylko z piękną panoramą, ale i świetnie przygotowane do obserwacji nocnego nieba. Do punktu prowadzi krótki spacer z parkingu. Na miejscu znajdziecie tablice z mapami gwiazd, zegar słoneczny oraz specjalne uchwyty do teleskopów i aparatów. Fuerteventura ma jeden duży port lotniczy. Ponieważ wyspa jest ogromna, po przylocie warto wypożyczyć samochód. Polecam wybór lokalnej wypożyczalni, która często oferuje lepszy wybór aut i korzystniejsze ceny. Najpopularniejsze kurorty na wyspie to Coralejo na północy, Caleta de Fuste w centralnej części oraz Costa Calma i Morro Hable na południu. Fuerteventura ma suchy i ciepły klimat i świetnie nadaje się do odwiedzenia przez cały rok. Przed wyjazdem warto wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która zapewnia darmową pomoc medyczną w nagłych przypadkach. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszym filmie. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.